Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Rio i witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w SnowRunner. A dzisiaj pojedziemy właśnie tą oto ciężarówką. Ciężarówkę znam już z poprzedniego odcinka. Postanowiłem, że dzisiaj jeszcze przejedziemy się stałym takim podstawowym pojazdem, żeby od samego początku niekoniecznie pokazywać te takie naprawdę najsilniejsze ciężarówki z dodatków DLC. Pojeździmy po prostu jeszcze dzisiaj tą oto ciężarówką International Pasta 5070. Zapewne pamiętacie z poprzedniego odcinka, że mieliśmy problem z tą oto przyczepą, która tam stoi i której nie mogliśmy sprzedać. Otóż znalazłem powód. Jest to przyczepa questowa i to zadanie dzisiaj po prostu wykonamy. Narzędzia rolnicze. Właściciel lokalnej farmy Matthew and Sons skontaktowali się z nami z pytaniem, czy możemy im pomóc z dostawą narzędzi do naprawy. Ładunek jest gdzieś w pobliżu garażu. Oczywiście, że się tym znajdziemy. Oczywiście, że się tym zajmiemy. I jak widzicie, ta przyczepa jest po prostu przyczepą questową i dlatego jej ostatnio sprzedać nie mogliśmy. My jak zwykle śpimy za kierownicą. Już troszeczkę kolega za długo czekał, ale koniec pauzy. I jedziemy. Musimy to podpiąć, tą przyczepę i dostarczyć ją po prostu do farmy. Pamiętam, że standardową ciężarówką się dość męczyłem z tą przyczepą, właśnie ze względu na to, że na farmie powiem wam tak, farma to jest taki poligon, w którym każdy już się kilka razy utopił. Jest tam tyle błota i jest tam tak trudny teren, że po prostu wielu z nas, wielu graczy właśnie ze SnowRunnera musiało się tam poddać, że tak powiem. Farma jest swego rodzaju takim dość grząskim terenem i nie zawsze jest możliwość w pokonaniu tego terenu, szczególnie jak gdzieś źle wjedziemy i jak mamy jeszcze gdzieś jakieś źle dobrane opony, to już w ogóle jest porażka. Nasza pierwsza misja, ja nazywam tę misję właśnie kampanią. Ogólnie misje, które tutaj są do dyspozycji, ja to mówię zawsze kampania, bo to są po prostu misje, które wykonujemy krok po kroku i które po prostu zezwalają nam na tutaj na wykonywanie, procentowe wykonanie całej mapy. Jak widać, Michigan mam już na 12%, ale szczerze mówiąc, jeszcze tutaj praktycznie nic nie zrobiliśmy. Odkryliśmy tylko po prostu kilka wież widokowych i podnieśliśmy słup, który po prostu leżał na drodze. Dzisiaj najpierw oddamy tutaj tą przyczepę na farmę i postanowiłem, że dzisiaj zajmiemy się odblokowywaniem kolejnego odcinka drogi. Mamy do odbudowy most, ale o tym później. Pokażę wam, w którym miejscu ten most jest i co tam należy zrobić, żeby go odbudować. Najpierw zajmiemy się tą przyczepą. Mam nadzieję, że wjadę tutaj na tą farmę. Pamiętam, że to się jakoś jeszcze omijało tutaj. Wjedziemy sobie tutaj na trawnik, bo trawa będzie tutaj na 100% troszeczkę bardziej stabilniejsza niż to błoto tutaj, ale muszę przyznać, że nawet dość łatwo poszło. To było nasze pierwsze zadanie. Dziękuję wszystkim za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. Nie. Jeszcze mamy most do odbudowy. Okej, farma.
Normalnie mógłbym sobie przejechać tędy dookoła, tak jak sobie tutaj odbudowaliśmy. Ten słup był tutaj powalony. Oj, sorry, nie ten, tylko ten był powalony i ten po prostu podnosiliśmy. Mógłbym sobie przejechać oczywiście na wygodnego, ale szczerze pojedziemy sobie tędy. Chcę zobaczyć, jak się tutaj przez farmę jeździ. Pojedziemy tutaj tą błotną drogą i dojedziemy sobie praktycznie do Górski Most. To jest misja, którą chcę dzisiaj wykonać. To jest misja odbudowy infrastruktury. Po prostu, żeby w przyszłości nam się lepiej tędy jeździło. Jak widzicie, to jest to, o czym wam mówiłem. Farma, jak się tutaj źle wiedzie, to jest katastrofa. Wyjechać stąd to jest już naprawdę ciężki kawałek chleba, że tak powiem, i dość duży problem, ale nic nie szkodzi. Jeżeli byśmy nie odblokowywali pustaków z przyczepy, to tędy musielibyśmy jechać praktycznie do magazynu. Jest tędy właśnie droga w kierunku magazynu i właśnie tam tędy musielibyśmy dojechać po pustaki. To jest właśnie ta gorsza możliwość, jaką sobie można wybrać na początek. Mi się to udało, chociaż powiem szczerze, że na samym początku bardzo miałem z tym duże problemy, ze względu na to, że brakowało mi doświadczenia, jaką ciężarówkę wybrać, jakie opony mam zastosować, czy to opony błotne są lepsze, czy opony terenowe są lepsze. Także jechalibyśmy praktycznie tą drogą tędy do magazynu i musielibyśmy podjeżdżać tutaj, przejeżdżać koło wieży widokowej, zjechać tutaj w dół. Tu jest takie fajne miejsce, gdzie też już każdy się zakopał na tej krzyżówce, tam już też każdy w błoto wpadł i nie mógł wyjechać. Skręcić tutaj w prawo i dopiero dojechać do magazynu. Chociaż nie jest wcale powiedziane, że nie będę musiał teraz czegoś tam z magazynu odebrać, także zaraz zobaczymy, co musimy tutaj zrobić. Dojedziemy sobie tylko tutaj do punktu, w którym dostaniemy nasze zadanie. Dobra, jesteśmy. Osuwiska skalne to jakiś koszmar. Musimy wytyczać duże objazdy wokół tego obszaru, bo inaczej osuwiska niszczą wszystko. Tylko Górski Most rozwiąże nasze problemy. 260 doświadczenia, 1850, śledzenie start, cak. I mamy dowieść metalowe belki, których już nigdzie tutaj prawdopodobnie nie mam. Rozejrzyjmy się tutaj po mapie. Nie. Metalowe belki mam albo w mieście, albo w magazynie. I szczerze wam powiem, pojedziemy sobie do magazynu. Mógłbym sobie pojechać łatwą drogą tutaj asfaltową do miasta, praktycznie tędy zatankować jeszcze po drodze i tutaj odebrać sobie metalowe belki, ale pojedziemy sobie, tak jak wam pokazywałem, prosto do magazynu. A mianowicie tą drogą tutaj w górę. Zaraz zobaczymy, czy będę w stanie tutaj tą ciężarówką podjechać. Już nie pamiętam, jaką ciężarówką ja tutaj na samym początku grałem, ale to była na pewno jakaś ciężarówka standardowa, która ta gra na samym początku jakoś dawała do naszej dyspozycji. Nawet powiedziałbym, że jechałem tutaj ciężarówką autostradową z łysymi oponami, bo nawet nie wiedziałem, że opony trzeba dobierać do gruntu, także stare czasy. Oj, trochę mną rzuciło, ale nic nie szkodzi, żyjemy. Tutaj jest pierwsza wieża widokowa, którą praktycznie się odkrywa.
Obserwacji nie będę włączał, ponieważ teren jest znany. Dobra, tu w dół. Patrzcie, już na pamięć nawet znam tą drogę. Dobra, teraz tutaj w prawo. Zastanawiam się, jaką mam wyciągarkę, ale na 100% mam jakąś podstawową wyciągarkę o krótkim zasięgu, więc muszę się tutaj trzymać w okolicach drzew, żebym mógł się wyciągnąć z tego oto miejsca. Ta krzyżówka, chyba każdy, kto grał w SnowRunnera, wie, co to jest za krzyżówka. Tutaj można naprawdę się bardzo szybko utopić i nie wyjechać. Szczególnie jak się ma złe kapcie na kołach, także uważajcie tutaj na tą krzyżówkę. Oczywiście ci, co grają w SnowRunnera, wiedzą, że ta krzyżówka jest tutaj badziewiasta, no ale prawdopodobnie kilka początkujących osób będzie oglądać ten filmik, albo osób, które zamierzają wejść w świat SnowRunnera, dlatego też daję takie podpowiedzi, co na początku można zrobić lepiej niż to, co nam gra tutaj oferuje. Dobra, tutaj mamy do wyboru cegły, pustaki, serwisowe części zamienne i metalowe belki, które zabieramy ze sobą. Rzućmy okiem, którędy mam jechać. Zasadniczo mógłbym wrócić się tą samą drogą, a nawet troszeczkę łatwiej w tym momencie, bo pojedziemy sobie tędy i tutaj nie skręcimy sobie w lewo i tutaj koło tej wieży widokowej nie będziemy jechać, tylko pojedziemy sobie prosto i oddamy metalowe belki praktycznie z drugiej strony punktu, w którym zabraliśmy, czy tam dostaliśmy misję. Mam nadzieję, że to zadziała, bo z tego co kojarzę, niekiedy trzeba z jednej strony oddawać przedmioty, ale czasami można te przedmioty oddać też z dwóch stron, jeżeli mamy gdzieś jakieś zawalone miejsce, czy coś do odbudowy. Trochę tak rzuca na asfalcie, ale jest to normalne przy oponach terenowych. Opony terenowe bardzo kiepsko się tutaj bardzo kiepsko się zdają na asfalt, bardzo kiepsko się nadają na asfalt i właśnie dlatego czasami na asfalcie potrafi nas zarzucić, także pamiętajcie, żeby na asfalcie wyłączać zazwyczaj napęd na 4 koła, wtedy ten stan nie jest taki nie jest taki tragiczny, to zarzucanie. Puszczę trochę gaz i rozpędzę się jeszcze raz, żeby auto zredukowało na 1. Wtedy mamy troszeczkę większy moment obrotowy i troszeczkę więcej siły. W sumie tak moglibyśmy podjechać. Jejku, ale buja. Ojejku, ale buja. Zasadniczo nie używam tego wewnętrznego widoku, ale od czasu do czasu jest też fajnie pokazać, jak się taką ciężarówką w sumie jeździ. Aż normalnie mój poziom koncentracji wzrósł o kolejne 100%, także przejdziemy do tego normalnego widoku z nad samochodu, ponieważ widzę teraz, czy po prostu moje auto się przechyla gdzieś, czy po prostu nie wyląduje gdzieś bokiem albo na dachu, nie daj Boże. Okej, jesteśmy.
Metalowe belki, sztuk 1. Aha! I teraz musimy jeszcze 2 razy pustaki. Pustaki mam jeszcze na przyczepie, która została koło stacji paliw. Problem w tym, że ja się znajduję tutaj po złej stronie, co oznacza, że muszę się wrócić tędy. I tu w dół zjechać, na stację paliw zatankować, bo widzę, że mam coś około 60% zbiornika, paliwa w zbiorniku, o tak będzie bardziej poprawnie. Nawracamy tutaj, ciśniemy do góry, z powrotem. Jak sobie teraz pomyślę, że te pustaki faktycznie stały cały czas na przyczepie i można było z nich korzystać, to normalnie aż sam z siebie się śmieję, że zaczynałem tą grę praktycznie pod górkę. Po co sobie ułatwiać, jak można od najtrudniejszego zacząć, nie? Zła ciężarówka, niepotrzebna droga, przecież można było z przyczep odebrać zasoby, a niekoniecznie za każdym razem jeździć do magazynu. Ale powiem wam szczerze, że takie rzeczy to naprawdę z doświadczeniem się zdobywa. Im częściej się w SnowRunnera gra, tym po prostu lepiej można sobie w tej grze radzić. Powiem wam szczerze, że ta ciężarówka naprawdę bardzo dobrze sobie radzi w trudnym terenie. Pomału, żebym zaraz tutaj nie przydzwonił w tę skałę. Bo zatankować mogę wprawdzie, ale naprawić mogę się tylko i wyłącznie w garażu. Okej, jesteśmy na naszej drodze. Tutaj zaraz za rogiem jest stacja paliw. O, nie tak szybko, o nie, oj, nie tak szybko. Także bardzo fajna ciężarówka, bardzo fajnie się nią jeździ i bardzo dobrze sobie radzi. Muszę przyznać, że ja miałem już swój kryzys w tej grze, to muszę wam naprawdę przyznać, a mianowicie miałem taki kryzys, że już miałem dość zakopywania się w błocie, taki typowy kryzys wywołany frustracją w grze. Cały czas zakopywanie się, cały czas problemy z wyjazdami, problemy z drogą, cały czas jakieś problemy w odbieraniu zasobów, bo do magazynu nie mogę dojechać. Potem pamiętam, że zamiast betonowych płyt wziąłem coś innego betonowego i praktycznie jechałem przez 3 mapy i przez 3 mapy jechałem i miałem jeszcze zły produkt na mojej pace. I powiem wam szczerze, że odinstalowałem grę na co najmniej pół roku. Powiedziałem, kicham tą grę, nie jest fajna, poziom frustracji duży, nic ciekawego, nic fajnego. Kupiłem pierwsze moje DLC z ciężarówkami Western Star, które po prostu to ciężarówki były bardzo silne. Miały już swego rodzaju opony terenowe, które sobie lepiej radziły w terenie, w błocie, ogólnie w błocie, niż te standardowe opony, które tutaj gra nam na samym początku daje do wyboru. I dopiero wtedy zauważyłem, jak ważny jest dobór pojazdu i jak dużo frajdy można mieć właśnie z tej gry, jeżeli mamy odpowiednio ustawiony pojazd.
Jeżeli nasza ciężarówka jest odpowiednio skonfigurowana, to dopiero wtedy można się tutaj naprawdę dobrze bawić. Nie zakopujemy się gdzieś tu w błocie, dojedziemy do magazynu. Jeżeli trzeba gdzieś pod górę podjechać, to również możemy podjechać bezproblemowo. Właśnie pamiętam, że jako pierwszego skauta sobie taki naprawdę... Nie pamiętam w tym momencie nazwy tego pojazdu, ale to jest Scout z napędem 6x6. To jest taka jakby mini ciężaróweczka, gdzie z tyłu ma dwie osie. I to był mój pierwszy Scout, którym naprawdę najpierw zwiedzałem całą mapę, najpierw patrzałem, jak błoto funkcjonuje, jak tutaj należy po prostu jeździć, gdzie się zapada człowiek, a gdzie nie. I dopiero wtedy ta gra mnie na tyle wciągnęła, że już mam 200 godzin nagranych, ale nie mam zrobionych jeszcze wszystkich regionów. Mam zrobione oczywiście tylko kampanię, bo każdy region na 100% przejść to potrzebowałbym naprawdę dużo czasu. Jeżeli chodzi tylko o kampanię, to mam Michigan zrobiony, mam zrobione Ontario, mam zrobioną Skandynawię i w tym momencie zabrałem się za Wisconsin. Także jeżeli sobie kupicie wszystkie dodatki do tej gry, to uwierzcie mi, za bardzo małe pieniądze możecie mieć tutaj tysiące godzin zabawy. Dobra, wróćmy do naszego zadania. Rozładowanie ładunku 2 razy pustaki. W tym momencie mamy zrobiony kolejny mostek. Akceptuj. Kolejny most mamy zrobiony. Przydałoby się wziąć tą przyczepę, sprzedać. I tak chyba też zrobię. Pojedziemy do garażu. Mam nadzieję, że przepraszam, że jakoś się wykręcę z tą przyczepą tutaj. Jest to bardzo duża przyczepa na 4 miejsca. Można w sumie tą przyczepą transportować inne pojazdy. Aż normalnie zobaczę, czy mogę otworzyć te dwa tutaj. Aktywuj rampę. O, patrzcie, mogę. Możecie sobie tą rampę tutaj aktywować i wjeżdżać sobie tutaj pojazdami, jakieś skauty albo ciężarówka, która wam się zepsuła, którą musicie odstawić do garażu. To już tutaj roleplay, to można tutaj naprawdę, uwierzcie mi, rozszerzać aż do maksymalnego poziomu, że po prostu nie holujecie się tutaj, tylko po prostu każdy pojazd, który wam się zepsuł, każdy pojazd, który gdzieś został wam, nie wiem, bez paliwa, albo po prostu już silnik zepsuł się, żeby tego nie holować, tak nierealnie można po prostu holować na przyczepach. Ja planuję zrobić tak, że jeżeli gdzieś się przewrócę, oczywiście jest trik, jeżeli się przewrócicie, jest tutaj pewny trik Alt F4, że po prostu szybko zamykacie grę i praktycznie gra, po włączeniu gry macie wpisany ostatni punkt zapisu gry, gdzie jeszcze nie jesteście przewróceni, ale postanowiłem, że jeżeli się gdzieś tutaj przewrócę, to będziemy się ratować albo dźwigiem, albo ciężarówką z mocniejszą wyciągarką. Także planuję tutaj tak troszeczkę zrobić bardziej realistycznie, że po prostu jeżeli się gdzieś tutaj przewrócimy, albo nam gdzieś paliwa braknie, no to musimy albo się drugim pojazdem postawić, albo drugim pojazdem dotankować. Będzie na pewno ciekawie. A tymczasem my jedziemy tutaj w stronę garażu, sprzedać tą oto przyczepę. Tej już na pewno, jako niekoniecznie, wy nie wiadomo. Jeżeli chcecie, możecie sobie tą przyczepę faktycznie zostawić do przewożenia innych pojazdów, ale ja tą przyczepę sprzedam, ponieważ na samym początku potrzebujemy pieniędzy na
inny sprzęt, na inne ciężarówki. A tych ciężarówek w tej grze jest naprawdę multum, nie licząc modyfikacji, ponieważ z modyfikacji tutaj mało co mam tutaj tylko zainstalowaną modyfikację do ciężarówek Western Star. Modyfikacje może będę pokazywał, ale to już na pewno gdzieś kiedyś dalej, w dalszej przyszłości, ale na pewno będę pokazywał wszelakiego rodzaju DLC i standardowe ciężarówki. Zrobimy sobie taki SnowRunner Vanilla. Vanilla, nie Vanilla. Vanilla, taki klasyczny SnowRunner z tym, co po prostu gra nam tutaj daje do dyspozycji. Mam tutaj zainstalowaną, jedyną modyfikację, którą mam tutaj naprawdę zainstalowaną i z której naprawdę korzystam również na moim prywatnym zapisie, jest modyfikacja poprawiająca światła z przodu. O! Już myślałem, że będziemy tutaj zakopani. Która poprawia moc świateł z przodu. Te światła z przodu można farbować na różne odcienie. Jeżeli lubimy odcień zieleni, to można światło na zielony zafarbować, niebieski. Można takiego koguta na dachu zastosować z światłami tutaj ostrzegawczymi. Także to jest jedyna modyfikacja, z której korzystam, ale pojazdów z modyfikacji po prostu nie mam. Ja uważam modyfikacje troszeczkę zbyt overpowered, nie? Tak zwane OP. I uważam modyfikacje, ciężarówki z modyfikacji naprawdę bardzo silne i momentami za silne. No wiem, już testowałem kupę ciężarówek, które miały zbiornik paliwa 600 litrów i spalanie 5 litrów na minutę. I do tego mają opony błotne, które w ogóle nie reagują na zapadanie się i praktycznie przez błoto jedziemy tak, jakbyśmy jechali asfaltem. No to chyba to nie jest to, co ja lubię w SnowRunnerze. W SnowRunnerze, uwierzcie mi lub nie, lubię fakt, że gdzieś się zapadniesz, że nie możesz gdzieś przejechać, że musisz jakoś sobie poradzić. Ciężarówka została w błocie, trzeba ją inną ciężarówką wyciągnąć. To jest właśnie to, co na czym cała ta gra polega, a nie tylko na takim ułatwianiu sobie ciężarówkami, które mają naprawdę niesamowicie dużą moc, które przejeżdżają przez błoto niczym przez asfalt, ale każdy po prostu robi sobie każdy po prostu grę kreuje w ten sposób swój gameplay, jak mu się podoba. Ja osobiście tego nie lubię, nie będę tego też pokazywał, chyba że już naprawdę znajdę jakąś fajną ciężarówkę, która nie jest aż tak tragicznie przegięta, jeżeli chodzi o osiągi. Także zobaczymy. Temat modyfikacji jest jeszcze tematem otwartym, jeszcze się nad nim nie zastanawiałem. Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Ale jak na razie standardowa ciężarówka tutaj z przyczepą. Ta przyczepa też wcale nie jest taka mała, jest to jedna z większych przyczep. Pomału robi się ciemno, ale nic nie szkodzi, my już zasadniczo tutaj dojechaliśmy. Muszę wjechać tylko przyczepą, żeby ją sprzedać. Przyczepa płaska z rampami, jak widzicie, jest na 4 miejsca i kosztuje 4200 i w tym momencie ją sprzedam. I zarobiliśmy trochę pieniędzy. Patrzę, co jest jeszcze tutaj takiego do zdobycia. Jest na przykład przyczepa cysterna, którą też prędzej czy później będziemy potrzebować. Może akurat nie na tej mapie, ale w innych rejonach, na przykład w Ontario jest tam takie miejsce, gdzie taka przyczepa jest potrzebna. I tutaj są różnego rodzaju inne przyczepy. Generator będzie nam potrzebny również na innych mapach, ale to jest jeszcze daleka droga. Jak na razie jesteśmy tutaj po prostu na samym początku
Super ciężka przyczepa na 8 miejsc. To też jest bardzo interesujące, ale do tej potrzebujemy siodło wysokie. Naczepa cysterna na 3700 litrów. O, to jest to. Stacja paliw, którą możemy zawsze korzystać. No dobra, ale nie przeciągajmy dłużej, jeszcze na pewno tematem przyczep się tutaj zajmiemy. Ja się dzisiaj z wami żegnam. Dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję serdecznie za obejrzenie filmiku. Jeżeli wam się filmik spodobał i nie chcecie przegapić pozostałych odcinków z tej serii, zostawcie suba, zalajkujcie dla lepszego zasięgu i zostawcie komentarz, co sobie życzycie z tej gry, co chcecie zobaczyć, albo co miałbym wam jeszcze zaprezentować. Ja się z wami dzisiaj żegnam. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!